Cześć, witam w kolejnym afrykańskim odcinku. Dziś zobaczycie jeden z najbardziej spektakularnych cudów natury na świecie – wodospady Wiktorii. Polecimy helikopterem, żeby zobaczyć ich ogrom z góry, a potem podejdziemy bliżej, by poczuć ich potęgę z samego dołu. To jedno z tych miejsc, które naprawdę zapierają dech w piersiach. Zapraszam na odcinek pełen wrażeń i niesamowitych widoków. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety Najlepsze na rynku. Użyj kodu wojownik 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania organizmu. Partnerem kanału są Blendigo i Szaf, niezawodne urządzenia do domu i w podróży. Użyj kodu wojownik 20 i zyskaj 20% rabatu. Siemanko, siemanko! Dzisiaj jest mój kolejny dzień w Livingstone, kolejny dzień w pięknej Zambii i kolejny dzień, kiedy próbuję się przelecieć helikopterem nad pięknymi wodospadami Wiktorii. Także moi drodzy, dzisiaj już się to musi udać. Patrzcie, jaka jest pogoda. Jest pięknie, jest 8:14 i zaraz przelatuje po nas helikopter. Wieczorem wracam z powrotem do Lusaki i jutro idę odwiedzić jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, które Wam muszę pokazać. W ogóle bardzo serdecznie chciałem podziękować za pomoc, którą okazaliście dzieciom właśnie tutaj od siostry Judyty. Jesteście naprawdę świetni. Ale jutro jeszcze jedno miejsce Wam muszę pokazać, które jest naprawdę też niesamowite, gdzie po prostu wyciągają dzieci z ulicy i dają im nowe życie. Ale o tym będzie jutro, a dzisiaj jeszcze podziwiam piękne Livingstone i mam dzisiaj plan naprawdę na świetny dzień. Tylko że pogoda tego nie zepsuła. Oglądajcie ten odcinek. Helikopter już stoi, tankują, sprawdzają wszystko i zaraz będziemy startować. To był najlepszy lot helikopterem, jaki w ogóle miałem kiedykolwiek w życiu. Srać to, że wodospad jest wyschnięty prawie i prawie w ogóle nie leciała woda. Tam tylko w paru miejscach, bo normalnie no to tam jest miazga. No teraz nie było, ale mniejsza z tym. Ale to jak wleciał w kanion i zaczął tam lecieć, on naprawdę był parę metrów nad całą wodą. Wow, powiem Wam, że petarda, naprawdę petarda. Za lot zapłaciłem $211. Leciałem już wcześniej, parę lat temu, 2 lata temu albo 3, jak byłem z Polem. Znaczy wtedy byłem akurat sam tutaj w Zambezji, bo sam przyjechałem. To tam zapłaciłem 100. Mówię, kurde, tutaj raz droższe. Już wiem, za co zapłaciłem, bo same wodospady to jedno. Później przez kanion polecieliśmy. Później poleciał jeszcze zwierząt szukać. Były hipopotamy, słonie, zebry, bawoły. Petarda,
bardzo, bardzo warto. No i przyjechałem teraz zobaczyć wodospady Wiktorii, ale z dołu, znaczy z dołu, z góry, ze strony Zambii, ze strony Zimbabwe widziałem. Teraz zobaczę, jak wygląda druga strona. Fajnie się dogadałem z gościem, który miał mi do hotelu odwieźć, że mnie od razu tutaj przywiózł. No bo po co miałem wracać do miasta i zaraz wracać niedaleko tutaj. I on mówi tak, a może chcesz, żebym poczekał na ciebie? Ja mówię, na ile kosztuje? On mówi, no jak zarezerwujesz taksówkę to $10. A ja mówię, no dobra, jak wezmę taksówkę stąd, to $1. Ja mówię, nie, dobra, to jedź. Przewariat. Ładne pamiątki. Kurde, ja to bym sobie kupił takie coś do domu, by nam z lalą pięknie stało. No ale ciekawe, jak ja miał to zabrać. O, z takiego hipopotama lala by się ucieszyła na bar. Nie no, ale takie zebry naprawdę są ładne. Hi sir. Oh, I wish, but my backpack, no more space. Yes, I have only small backpack. But it's beautiful. No i tu jest wejście. Co tam wcinasz? No. Kurczę, no zobaczyć to w sezonie, jak jest najwięcej wody. Coś niesamowitego. Moi drodzy, dr David Livingstone, szkocki misjonarz, który przeszedł Afrykę wzdłuż i wszerz. Niesamowity człowiek, no legenda po prostu z podróżników właśnie, którzy odkrywali Afrykę. W 1841 roku zaczął pierwszą wyprawę do Afryki, pierwszą eksplorację tego kontynentu. Miał w sumie przez 33 lata, tak jak mówiłem, przeszedł wzdłuż i wszerz. I właśnie tutaj, gdzie jestem, Victoria Falls, on odnalazł, on nazwał je na cześć królowej Wiktorii. Niesamowity człowiek. Niestety, w 1873 roku zmarł, tu na, o kurde, tu są małpy, ja tak z telefonu stoję. Zmarł na malarię. Parę miesięcy zajął transport jego ciała w ogóle do Wielkiej Brytanii, ale tak niesamowite rzeczy, które on zrobił, to co odkrył, mega legenda. Bardzo warto wejść sobie na podcast historyczny i posłuchać o Davidzie Livingstonie, o doktorze Davidzie Livingstonie, bo to jest petarda podcast. Słuchałem parę razy i no, cieszę się, że tu jestem. I właśnie na jego cześć miasto, w którym jestem, w Zambii, nazwane jest Livingstone. Ty, patrzcie, jak się śpią. Ta się za nogę trzyma, drugą ręką trzyma dziecko. No i tak se kima. Pomnik ten postawili tutaj w 2005 roku na uczczenie tych 150. rocznicy jego odkrycia tych wodospadów. Nie myślcie, że on sam przemierzał tą Afrykę. To jest nie do zrobienia. On miał ze sobą zawsze ogromną grupę ludzi, lokalnych ludzi. Na jednej wyprawie też był z innymi Brytyjczykami, ale za bardzo mu się to nie udało. Wow. Czekajcie, znajdę fajne miejsce, żeby wam to pokazać. No. Od kwietnia do października podobno jest najlepsza pora, żeby tutaj przyjechać. Także zapiszcie sobie to. Wtedy zobaczycie naprawdę masę wody. W ogóle kiedyś te wodospady nazywały się tak jak ten Park Narodowy, czyli Mosi-oa-Tunya. Nie wiem, czy to dobrze wypowiadam. Czyli dym, który grzmi. No i tutaj podobno w tym najlepszym czasie jest po prostu tak dużo wody spada na dół, że jest tak duża para, że unosi się na kilkanaście metrów do góry, czy kilkadziesiąt metrów do góry nawet. Ogólnie szerokość to 1708 metrów, wysokość 108. Ogromny. Są tutaj też baseny, w których można się tam na górze właśnie wykąpać w rzece, ale to tylko w takim sezonie jak teraz jest, bo no jak jest dużo wody, no to wiadomo, zmiotłoby was na dół. I dodatkowo jest tu jeszcze taki most, Victoria Bridge Falls. No, dokładnie tak. Musiałem się zastanowić. Musiałem sobie przetłumaczyć. I tam można na bungee skoczyć. Można na bungee skoczyć, a także
jest Livingstone Train, czyli pociąg, który jest restauracja w środku, taka w takim starym stylu, takim brytyjskim. Miałem też tym się przejechać, ale sama kolacja w tym kosztuje $250. Trwa to 2 albo 3 godziny. No 1000 zł, żeby zjeść kolację w pociągu, no trochę za dużo to było dla mnie i się nie zdecydowałem na to. Ale ten pociąg też się zatrzymuje tam właśnie na tym moście, można zdjęcie zrobić. Ogólnie ciekawa sprawa. No mogliście widzieć, to z helikoptera jak leciałem. O, popatrzcie jak normalnie płynie woda, a jak płynie teraz. Ale mimo, że jest tak mało wody, to i tak jak stanąłem tam przy barierce, to bryza tak uderza. Chwila, moment, bym był mokry, to sobie nie wyobrażam, co tu się musi dziać. Jak jest pełno wody, jak taka wielka... O, tu będzie widać most, super. Jak taka wielka fala tego uderza. Chociaż taksówkarz mi powiedział, że fajnie to teraz zobaczyć, bo przynajmniej możecie zobaczyć te wszystkie skały, po czym to spływa. Jak jest dużo wody, to widać tylko wodę. Patrzcie, co tu jest tam napisane. Że tutaj właśnie przewozili, to była kolej, która jechała z Cape Town, czyli z Kapsztadu, aż do Kairu w Egipcie. Ciekawy pomysł bardzo. Bardzo ciekawy pomysł. Tak tylko głośno myślę, jakby co. No, jeśli ktoś lubi hardkorowe rzeczy, to może sobie wykupić skok na bandzie z tego mostu, a jest naprawdę wysoki. Ja na bandzie jakoś nigdy nie skakałem. Nie, żebym się bał, bo robiłem gorsze rzeczy, ale nie wiem, czemu jakoś nigdy nie skakałem. Nie było okazji. No i tutaj właśnie jak sobie chodzicie, to wszędzie macie zrobioną ścieżkę. Idziecie od miejsca do miejsca. Dobra, badam jeszcze jedno miejsce, tam gdzie leciała najbardziej woda. O, w ogóle fajny mostek tu jest. No, obadam tamto miejsce, bo chcę zobaczyć tak jak dość sporo płynie. No i później jadę dalej do kolejnych miejsc, bo mam jeszcze dzisiaj parę do zobaczenia i muszę w ogóle zrobić sobie check-out. Bo jeszcze się nie wymeldowałem z pokoju, a dzisiaj już muszę spadać. No ale powiem wam, że musi to wyglądać niesamowicie. Jak wszędzie tutaj płynie fala wody, taka ogromna moc. A może kiedyś jeszcze się uda wydobyć. Bo powiem wam, że Zambia dla mnie petarda. Bardzo mi się podobało, świetny czas tutaj spędziłem. Jeszcze nie koniec, ale jak dotąd. Także jeśli kiedyś bym znowu chciał przyjechać, albo na przykład ale tutaj zabrać, to bardzo chętnie to zrobię. Bo bardzo mi się to podobało i fajnie czas tu spędziłem. I to jest taka Afryka, jaką chce się zwiedzać. Ludzie was nie zaczepiają, nie żebrają. Macie piękne safari, wodospady, jakieś fajne restauracje, hotele. No po prostu no wszystko, co trzeba, żeby sobie fajnie spędzać czas. O kurde, ale tam kawał drogi jest, nie wiem, czy się tam chce iść. No dobra, idę. Kroki przynajmniej zrobię. Ostatnio trochę za mało chodzę, także się przyda. Dobra, jednak tam się nie da. Tam jest chyba już strona Zimbabwe. No mniejsza z tym, i tak fajnie. I tak to było fajnie zobaczyć. Naprawdę mam duże szczęście, że mogę to robić. Jestem tak wdzięczny, szczególnie jak odwiedzam takie miejsca jak ostatnio i tak jak będę jutro. Pomyślcie sobie, jak dla was jakaś normalna rzecz, normalny dzień dla kogoś jest po prostu marzeniem. To jest tak niesamowite, dlatego bardzo doceniajcie to, co macie. Uwierzcie mi, ja im więcej widzę na świecie, tym bardziej doceniam i uważam się za najszczęśliwszego człowieka świata, bo ludzie, którzy narzekają, a mają dużo, albo nawet mają takie normalne rzeczy, jak dom, zdrowie, jedzenie, a i tak narzekają, to naprawdę mało w życiu widzieli. A ja widziałem dużo i zawsze będę doceniał to, co mam.
A ja w ogóle nie mówiłem, wejście tutaj na wodospady $20 kosztowało. Patrzcie, jak wszystko zabezpieczone drutem jak w więzieniu. Cały tak. A to przed małpami, żeby nie przeszkadzały. Zresztą mąki, je? Czuję się bezpiecznie. Jeszcze takiej restauracji nie widziałem. Szok. No ale się nie ma co dziwić. Ja tu patrzę teraz, to za płotem tyle małp lata, że tu nikt by sobie nie zjadł. Wiecie, właśnie mi gdzieś tu uciekły. O. Siedzi się czai. Właśnie zauważyłem, jak się zgiebała po drzewie. Ominęła zabezpieczenia. No, dobra jest. Jak to tradycja w każdym nowym kraju. Magnesik. Mam ręcznie robione z Zambii. Z Lesotho. Akurat kiedyś kupiłem przez przypadek, to miałem już. A w Angolii zapomniałem. A właśnie mówiłem o Davidzie Livingstonie, jak przyjechał nawracać i tam możecie zobaczyć stali Jehowi. Moi drodzy, powiedzcie mi, co uważacie o tym, że ktoś przyjeżdża do innego kraju i mówi, że będzie nawracał ludzi na swoją religię. Oczywiście ten kraj tutaj już kiedyś nawrócili, ale wcześniej było takie rzeczy. Właśnie David Livingstone miał misję, że wyjechał do Afryki nawracać. Przez 10 lat nie udało mu się nawrócić nikogo. Później już nie wiem, jak mu tam poszło, ale wiem, że pierwsze 10 lat nic mu się nie udało. Ale tacy ludzie, co tutaj byli na przykład, stoją i nawracają ludzi. No nie, to nie powinno tak działać. Każdy ma swoją wiarę, każdy wierzy w to, co chce i nie powinno być tak, że biały przyjeżdża i mówi wam, w co macie wierzyć. Bo tak nie może być. Także takie jest moje zdanie. Jeśli macie inne, dajcie znać w komentarzu. No, ale cykady szaleją. No, ja idę właśnie do centrum zobaczyć, no bo jeszcze nie byłem w sumie. Zapomniałem odwiedzić centrum. No. Także zobaczę. Później przejdę się do Muzeum Livingstona. Zobaczyć co tam jest ciekawego. Dobrze oceniany, podobno warto zobaczyć. A później jadę do Elephant Cafe na obiadek i kawę. Świetne miejsce podobno. No i chcę zobaczyć. Okej. Właśnie teraz jakiś karaktówkarz tu brał ślub. I właśnie wszędzie rąbili, patrzymy co się dzieje. Są takie stare czasy. Jeszcze ludzie jak żyli parę tysięcy lat temu pewnie. Pomyślę, że się niewiele zmieniło. Że dalej mieszkają, teraz jeszcze okładają patyki i robią lepianki. Ale szok po prostu. Kurczę, to ja myślę, że to będzie muzeum bardziej o Davidzie Livingstonie. Tutaj po prostu jest taka historia bardziej. Dobra, nudy na pudy to muzeum. Nic ciekawego. No i tak wygląda główna ulica miasta. Sklepiki, restauracje. Ej, patrzcie, jak jacy goście nam na drogę wyskoczyli. Całe statko. No i tak, z rezerwacją, z moim Elephant Cafe okazało się, że może nie rezerwację i dostałem blachę na wjeździe i mnie wycofali. I teraz z taksówkarzem pojechałem odebrać dzieci ze szkoły, bo nie miał czasu. Mówi tak, a pojedziesz ze mną, bo cię muszę co zostawić. No dobra, wiadomo, że jadę z tobą.
No i pojechałem z nimi do Propaty sobie rezerwować i o 2:30 mam tam wrócić. Okej, do takiej miejscówki musiałem przyjechać tutaj, to sobie zarezerwować. Całe szczęście, że taksówkarz tak za mną chce jeździć. Bo nie dało się po prostu tam pojechać. Elegancka restauracja tu jest. Cześć, cześć. No fajny hotelik tutaj. Niestety słonie mi się nie udadzą. Zaraz wam powiem co i jak i dlaczego. Nie, bo powiem wam co się tam stało. Przyjeżdżam i mówię tak, no po pierwsze jak chcesz to musisz dzień wcześniej być. O 12:45 zaczyna się lunch, obiad i o 2:30 zaczyna się interakcja ze zwierzętami, ze słoniami tam. Bo tak to normalnie się sobie jecie, kurde, to hałasuje. Czekajcie, bo nie będzie nic słychać. Normalnie sobie jecie i tam wiecie, chodzą słonie i tak dalej. No to jest całkiem fajne, takie coś chciałem zrobić. Myślałem w ogóle, że to będzie normalna cena, a to się okazała kosmiczna cena. Z obiadem $230. No, a za samą interakcję ona powiedziała, możemy zrobić tylko tak, że pojedziesz, będziesz miał tylko interakcję ze słoniami. A mówię, no dobra, za ile? $95. A mówię, no dobra, ale co to za interakcja? No pójdziesz sobie, dotkniesz słonia, zrobisz sobie zdjęcie, nakarmisz go. To mówię, panie, takie coś tam w Tajlandii mam codziennie za darmo. Nie muszę płacić takich pieniędzy. No, także niestety, no, mój plan się nie powiódł. Ale to nic. Szedłem sobie teraz gdzieś do Hungry Lion. To jest taka konkurencja KFC. A co dalej? Zobaczymy, mam jeszcze parę godzin. No i tak, spotkałem u siebie w hotelu brata Adama i przekazuję mu moją książeczkę z podpisem. Też jest tu od 25 lat już. Pomaga też dzieciakom. Akurat jego miejsca nie pokażę tym razem, tego miasta, w którym działają, ale następnym razem jak przyjadę, może się uda. Naprawdę to, co robią tutaj Polacy, jak pomagają ludziom, jak mają życie, jakie mają życiowe misje, żeby pomagać, to jest niesamowite. Podwózkę złapałem elegancką na lotnisko. Dziękuję ekipa, gdzie ty jesteś tam jeszcze? Dzięki wielkie. Chłopaki mnie odwiedzi, co ich poznałem właśnie w hostelu. Też akurat na parę dni tu przyjechali. Kierowca, czyli Adam, jest tutaj też misjonarzem. Ten co wam mówiłem właśnie. No entry. O, tu. Napisane jak biega, ja idę pod prąd. Bo ja mam fajną akcję. Czy fajną, no tak, no normalną. Ale mnie rozbawiła bardzo. Jak ja leciałem w tą stronę, widziałem do takiego starszego pana z taką bardzo młodą dziewczyną. On cały obwieszony złotem, a ona z jakieś 40 lat młodsza. No wiadomo o co chodzi. Teraz wracają tym samym samolotem co ja, ale już osobno. Chyba się pokłócili. A idę właśnie do samolotu. Godzinka lotu. Będę w Lusace, ale już do Lusaki dolecę, to już będzie prawdopodobnie ciemno. Także lecę tylko do hotelu. Trening. Wziąłem sobie specjalnie hotel w Siłowniu. Wziąłem koło miejsca, blisko koło miejsca, do którego jutro idę. Do tego brata Jacka, do tego ośrodka, który tam ma. Bo o 10 rano muszę być na lotnisku. Także chcę się z nim zgadać, żebyśmy się z samego rana spotkali, żeby mi wszystko powiedział. Może nawet się jeszcze dzisiaj z nim zobaczę. Zobaczymy jak się ułoży, patrzę. Puściutkie lotnisko. To jeden samolot. No i tak można latać. Puściutko, ale w ogóle jest, nie wiem, 1/5 samolotu tylko zapełniona. No, dziwię się, że ten duży samolot leci właśnie. Ostatnio jak tutaj przecież leciałem, to leciałem takim malutkim. A i tak nie był pełny. Elegancka szyba. Dużo przez nim widać. Patrzcie na te piękne widoki. Podziwiajcie. Pięknie. No, jesteśmy w Lusatce, ale paskudna pogoda jest.
Mgła, średnia temperatura. Nie mogę powiedzieć, że zimno, bo bym skłamał. No ale powyżej 20, czyli dla nich zimno. Zresztą widzicie w płaszczach. No nic, idę łapać taksę. Lecę do hotelu. Ja mam jak najszybciej tam dotarł, bo chcę zrobić sobie siłownię. Trening musi być. Ale by była bitka przed chwilą. Mój kierowca tak z Urkisy tak na olewkę wymusił. Przy skręcie 3 busy zajechały go z tyłu. Wyskoczyli, zaczęli się drzeć po nim. O, spokojnie, sorry. Spanikowany taki. No powiem wam, że nie skończyłby chłop dobrze, na pewno. No tak się nie martwił, bo mi by pewnie zaczepiali, no bo typowo problem do niego mieli, nie do mnie. No, siłka jest jaka jest, ale coś sobie poćwiczę, wystarczy. Ja to potrzebuję tylko to i trening będzie zrobiony. 6 rano pobudka, jest 6:30, z kawę wypiłem. Co za piękne miasto. Mniejsza z tym, przyjechałem tutaj z misją, to jest najważniejsze. No, dzisiaj lecę do Malawi. Ciekawe jak będzie w Malawi. Czas pokaże. Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. No, mnie czeka jeszcze ciekawy dzień. Zapraszam na kolejny odcinek i na poprzednie, jeśli nie widzieliście. No, fajnie jakbyście zobaczyli. Pozdrawiam.